Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Oddech to życie. Pewnego dnia na łące siedziała dziewczyna. Na wielu pewno łąkach siedziała jakaś dziewczyna, ale tym razem ta łąka była szczególnie ważna dla Stańczyka, który wokół niej przechodził. Odbywał tą drogę wiele razy i bez tego, że cokolwiek się działo, ale tym razem przykuła uwagę jego dziewczynka. Co ty tu robisz? Zawołał. Siedzę. Ale długo już siedzisz. Siedzę i płaczę. Dlaczego płaczesz? Wczoraj wydał ostatni oddech mój ptaszek, kanarek, który siedział w klatce. Odszedł. No wiesz, każdemu ma prawo być pisane kiedyś odejście. Tak wygląda życie. Życie się zaczyna i w którymś momencie kończy. No tak, ale czy on musiał właśnie wczoraj odejść? Nie mógł poczekać jeszcze z miesiąc albo dwa? Dlaczego miał poczekać miesiąc albo dwa? No bo za miesiąc mam urodziny. No dobrze, ale wiesz, skoro on chciał odejść, to odszedł. No wiesz, uszanuj to. No dobrze. Wczoraj oddał ostatni oddech. No może trzeba będzie, żebyś miała nowego przyjaciela. Może teraz kupisz papugę albo jakieś inne stworzenie. No, skoro potrzebujesz przyjaciela, to przecież możesz to zrobić. Tak, mogę, ale tego ptaka bardzo kochałam. No ale wiesz, innego ptaka czy jakieś inne zwierzątko możesz równie pokochać. Mocno, bardzo, szczerze. No to prawda. Faktycznie, ale to był jedyny mój przyjaciel w życiu. Zaczęła płakać. Stańczyk ją pocieszał jeszcze dobre pół godziny, ale ona ciągle wynajdywała coś, co miało prawo sprawiać, że w smutku nadal była. Więc Stańczyk w końcu do niej powiedział wszystkie słowa, które miał na uwadze, w myśli, w głowie i w sercu, ale dziewczynka ciągle płakała i narzekała. Więc powiedział jej: słuchaj, kiedyś to zrozumiesz. I odszedł. Dziewczyna wróciła do domu. Mama, rodzeństwo, tata powiedzieli: wiesz, damy ci na urodziny, które się zbliżają, kolejnego ptaka. Chcesz? Nie chcę. Tamten był dla mnie najważniejszy. No więc rodzice spasowali. No bo cóż, zrobić coś na odwrót, gdy ona była innego zdania. I co jakiś czas wpadała w rozpacz, płakała. I właściwie tych stanów było tak dużo, że rodzice w którymś momencie pomyśleli: no, a jak nam dostanie depresję, to dopiero będzie. Ale dziewczyna była bez wchodzenia w depresję, tylko co jakiś czas odreagowywała brak zrozumienia tego, dlaczego ptak ją opuścił. Mijały lata. Podrosła. Miała pewno już 16 lat. Gdy któregoś dnia, siedząc w pokoju, zobaczyła na parapecie okna ptaka
wolnego ptaka, takiego, co to w lasach lata. Ptak zaczął wydawać piękne dźwięki i tak śpiewać, jak jej ptak. Ojej, śpiewasz tak samo, masz taki sam głos, ale latasz po prostu wolno, bez tego, że żyjesz w klatce i też jesteś innym ptakiem niż ten, którego miałam w klatce. Ale śpiewasz tak samo, identycznie, jak pięknie. I zamknęła oczy, wsłuchując się w dźwięk, w trele tego ptaka. Ptak jeszcze może siedział na parapecie z 20 minut i odleciał. A dziewczyna wieczorem zapytała swojej babci: babciu, powiedz mi, czy to możliwe, że są na świecie dwa takie same ptaki, które tak samo śpiewają? A dlaczego mnie o to pytasz? Zapytała babcia. I dziewczyna opowiedziała wszystko, co jej się zdarzyło. Wtedy babcia przytuliła wnuczkę i rzekła: wiesz, życie jest wieczne. Dusza ma prawo przechodzić z jednego ciała fizycznego do drugiego ciała fizycznego. Gra tam jakąś rolę, ma przygody różne, czy się bawi w życie. Być może to nawet ta sama dusza, tego samego ptaka, tylko już w innym gatunku ptasim. Może ona, ta dusza, w tej formie tego ptaka przyleciała do ciebie, żebyś przestała się już w końcu smucić. Babciu, czy to naprawdę jest prawda? No tak, wnuczko, oczywiście mówię ci prawdę. Największą prawdę życia. Wszystko jest wieczne. Wszystko istnieje, istniało i będzie istniało. Tylko zmienia formę. Dusza przybiera taką i taką buduje formę, jakiej potrzebuje, żeby zaliczyć jakieś słowo, czegoś się nauczyć. I właśnie o to chodzi w życiu. Babciu, jaka ty jesteś mądra, jaka jesteś kochana. Dopiero dzisiaj jestem w stanie zaakceptować to. Wiele lat temu, gdybyś mi to powiedziała, brak było możliwości, uwierzenia. Naprawdę. A teraz już ci wierzę. No i co zrobisz, kochana wnuczko? A puszczam wolno swój smutek. Niech odleci, tak jak odleciał ten ptak. No, czy rzeczywiście przestałaś go już więzić, ten swój smutek? No tak, bo skoro życie jest wieczne, to po co mam więzić swój smutek? Niech odleci, tak jak odleciał ten ptak, który na pewno do mnie przybył po to, żeby mi powiedzieć, że dalej żyje i jest. Tylko teraz lata na wolności, ma inne życie i jest szczęśliwy. To ja szczęśliwa też jestem. Wnuczko, jesteś mądrą wnuczką, rzekła babcia, a wnuczka mocniej się do niej przytuliła. Dziękuję pięknie. Cześć wam.